Здравствуйте, ja putieszecznik z Polski. Idę w Priet, a Priam. Słuchajcie, jesteśmy troszkę za Harrogiem, dosłownie parę kilometrów. Niedużo udało się wczoraj uzyskać. Mimo najszczerszych chęci nie da rady. Próbuję pojmać jakąś maszynę. Z rana jest jakaś szansa, wydaje mi się, że jest. Jest 11 września 2022 roku. A to jest mój dziennik podróży, czyli moje odczucia podczas tej podróży, co się wydarzyło, co się zadziało. Wczoraj zadziała się piękna rzecz. Pani z drogi zaprosiła mnie do siebie, nie pozwoliła mi spać na ulicy, bo wilki i tak dalej, że ona widziała te wilki i mnie nie puści i mam iść do niej. Tak więc poszedłem grzecznie. Nie bałem się spać lokalnie, bo wiedziałem, że jakby to wszystko ma szansę przebicia. No jedzie jakiś duży samochód, chyba taksa, ale tam próbujemy łapać, czemu nie? I w ogóle wszystko gra, nie? No, kolejne autko. Taksówka pełna prawdopodobnie. Próbujemy wrócić w Duszanbę. Daleka droga do domu. Niestety z odległych gór Pamiru, żeby przedostać się do stolicy Tadżykistanu, Duszanbe, potrzeba mniej więcej 4 dni stopowania. Kondycja dróg pozostawia wiele do życzenia, a prędkość średnia to 30-40 km na godzinę, gdy jedziemy pojazdem ciężarowym. Taksówki niestety nie są w zasięgu, często się nie zatrzymują i są dodatkowo płatne. Tak więc pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i ahoj przygodo. Do przodu! Bo pani mnie zaprosiła, ugościła, dała mi herbatę, co tam tylko miałem się częstować. No i jeszcze udało mi się pooglądać troszkę ruskiej telewizji podróżniczej, co w ogóle było fajne, bo mogłem pooglądać Taszkent, czyli w mieście, w którym byłem. Tak naprawdę wszystko, czego nie widziałem w tym mieście. No i Samarkand, który chciałem odwiedzić, ale odpuszczam, zupełnie nie kręci mnie wariacka podróż w Samarkand, później żeby bujać się do Taszkentu i stamtąd dopiero mieć lot. No jakaś duża maszyna, jeszcze liczę, że dzisiaj nie dojadę i nawet nie chciałbym dzisiaj dojeżdżać, bo do Duszanby nawet w nocy czy coś wolałbym gdzieś na obrzeżach pospać, bo ten jeden dzień dodatkowo, jednak taki spokojny wejście w Duszanbę w ciągu dnia i pozałatwianie sobie spraw, czy też załatwienie sobie noclegu jest no dość istotne, nie? Żeby tam na wariata wpaść. No i tak więc widzicie, okolica Afganistan przy mnie, granica z Afganistanem to jest... Czy jakieś huki były? Nie wiem od czego. A my co? A my stoimy, tak więc wiecie. Pamir, żegnamy szczery Pamir, w zasadzie już pożegnaliśmy. Witamy Pamir taki przy korytarzu afgańskim. Myślę, że czeka nas godzinę, 2 łapania stopą. Chyba, że będzie jakaś duża maszyna, no to jest szansa, nie? Nikt nie mówi, że będzie łatwa. To nudno będzie. A co zrobić? Wczoraj fajny dzień, dużo ludzi poznałem. Znaczy z 4 chyba takimi ciekawszymi osobami mi udało się pogadać. Jeden bardzo wesoły stop, 3, 2, no takich dobrze mówiących po rosyjsku gości, ale dość prorosyjskich w ogóle, twierdzące, że wojna na Ukrainie to ich własna sprawa i że co oni w ogóle tam odpieprzają ci Ukraińcy, czego oni chcą, powinni oddać te swoje ziemie, nie? No takie tam pogadanie. Później jeszcze jeden gość, który mówi w 8 językach. To już w ogóle szok. Wyglądał jak zwykły ten Tadżyk. Się okazało, że bardzo fajny gość, 42 lata. Chcący studiować, chcący się rozwijać. Świetny gość. Myśli o wyjeździe do Ameryki. I co? I bardzo ciekawy mnie i po angielsku sobie pogadaliśmy, bo studiował w Londynie. Co też jest ciekawe. Widzicie, korytarz wahański. Kurde, nie udało się. Mogę jeszcze próbować. Bo było tak... Czasu było na styk, powiem, żeby jeszcze korytarz spróbować zrobić. Ale gdyby korytarz, to nie pani Gali. Tak więc wiecie, to wszystko, coś czegoś nie zrobisz, to z drugiej strony czegoś nie będzie, więc to nigdy nie jest takie zero-jedynkowe, że coś straciliśmy. Nie, po prostu coś innego, doświadczymy czegoś innego w tej podróży. Zobaczymy coś innego, poznamy kogoś nowego. Tak to jest. W autostopie. To nie jest zaplanowane, to nie jest wyreżyserowane, po prostu to się dzieje i tak się dzieje. Zdjęcia powstają w sposób naturalny.
pokamerować, jak to było w Tadżykistan. Jest 12 września. Jak to miasteczko się nazywa? Hogar. Przebiłem się przez Hogar. W sumie już poprzedniego dnia przebiłem się przez Hogar, a następnego dnia przebiłem się przez Ruszoń. I jestem dziś tu, w otoczeniu takiej pięknej doliny. Nie pamiętam jej nazwy, ale też tu ona jest dość turystyczna. Można się w nią wybrać spokojnie i tam podziwiać 5-tysięczniki, 6-tysięczniki. No i co? I powoli tuczymy się w stronę Duszanbe. Wszystko zmierza ku dobremu. Powoli przychodzi taki czas refleksji. W zasadzie troszkę może teraz żałuję, że za szybko wycofałem się z gór, z Murgoba. Tam ten region jest naprawdę przepiękny. Jest taki pusty, jest taki trochę jak Islandia. Na tych 4000 metrów niedużo się dzieje. Tam nie ma życia. Wszystko jest zasolone. No, jest to piękny teren. Jest trudny dla podróżnika pod względem braku wody. W sumie ten kierowca ostatni mój był całkiem spoko. A tak to jednak chyba nikogo takiego niesamowitego nie udało się spotkać. Jeszcze wezmę aparat, trochę pofocę, bo widzę, że tutaj ta okolica ma w sobie potencjał. Przynajmniej tutaj Kitajcy stroją drogę Tadżykom. Jest to jakby ich zadanie. Będziemy musieli załatwić pewne rzeczy związane z wylotem, kupienie biletów, przeprowadzenie możliwe testu PCR, zorganizowanie się i będziemy mogli ruszyć w drogę powrotną. No i jeszcze jedno przemyślenie, ostatnie przemyślenie. Wczoraj była taka sytuacja, że pewne interakcje mnie już po prostu męczyły. Męczyła mnie to powtarzalność, która była po prostu przewidywalna. Te kolejne pytania były tak przewidywalne. Najśmieszniejsze mnie to, że oni się w pewien sposób dziwią odpowiedzią na twoje pytanie. Ale dlaczego? Nie? Jakby w ich głowie jest zakodowane, że na przykład ty powinieneś mieć w tym wieku, w tym roku rodzinę. Najśmieszniejsze zakodowane jest, że dla nich coś jest dużo. Ale oni nie wiedzą, że na przykład w Polsce coś kosztuje 2 razy tyle, 3 razy tyle. Im to trzeba wytłumaczyć. Jakby uświadamianie ich na poziomie jakby merytorycznym jest dość męczące. Dzień dobry. Jeszcze w sumie nie ostatni wideoblog. Korek jak na obwodnicę. Czyli tak naprawdę w pewien sposób utknięcie w rejonie wylotówki z rejonu stricte pamirskiego. Tak więc takie rzeczy się też dzieją. W sumie od 3-4 godzin próbują usunąć maszynę, samochód ciężarowy, który po prostu się lekko sunął, więc podobno tego typu rzeczy tu zdarzają się dość często, nawet podobno każdego dnia, co przy tym ruchu samochodowym może wywoływać pewne problemy i konflikty. Tak więc to jest ciekawe. Więc dzisiaj taka atrakcja na trasie. W sumie rozbudowało to możliwości fotografowania i interakcji z ludźmi i poznania po prostu nowych osób, niżeli miałoby to miejsce w mieście, tak? W hostelu czy w mieście, nie? Tak więc jest to tyle ciekawa bardzo sytuacja. Cieszę się, że z jednej strony smucę się, że coś takiego nas spotkało, no bo to
koliduje plany, ale z drugiej strony fajnie coś takiego przeżyć, zobaczyć jak to w praktyce wygląda, nie? A dzieje się naprawdę sporo, tak więc takie rzeczy. Kuala Kum. Widzicie? Tak wygląda centrum Kuala Kum. Idziemy sobie właśnie przez nie. A tam znajomi mają problem z autem. To znaczy znajomi, poznani dzisiaj, ale już znajomi. Ale śmiesznie. Ale ładne miejsce. Naprawdę ładna ta brama jest, podoba mi się bardzo. I te pomniki takie zakryte w ogóle. O co chodzi? No nic, ciekawe to wszystko. On już odpalił. On hamuje. Nie. Dawaj, do Duszanbe! Zad? Jest zapach, do gdzie pizdzie na Piździec! Dawaj, gazuj. Nie. No co, spójrz. Нормально, może. Вперед не едет, только назад. Biegu nie nada. Там отсюда. Ja z Polski. Poliak. Да, Poляки обратно, путь Душанбе, аэропорт, самолет и до Польши, да. Прямой самолет нет, No, nie. Oj. No i пожалуйста, повторите. Прямой, как в Душанбе, Nie. Istanbul. Стамбул. Da, koniecznie Istanbul, a potem Polska. No i tak to u was jest. Narobicie mnie. Krasiwa kraina, krasiwa przyroda i goście prymni ludzie. Oj. Pojechali? Ale co? Ja po prawo idę. Na wylot Duszanbe. Da, no Haczow Duszanbe. Ja nie znają. To będzie ludsza płeć, czy ta? Która płeć ludsza? Duszanbe. Душанбе, здесь машина больше. Gdzieś chodzi? Машина больше, да, дорога лучше. Ludsza. Interesne. Bo ja gdzieś przyjechał na maszynie. Ale tam było tak, no plocho. Здесь дорога хорошая. Tak? Po czemu zdjęć? Ale 400 km, a tam 300. Дорога хорошая. Droga хороша. I po czemu mnogo ludzi zdjęć? Да, все сюда едет. Aha, wsio Suda. Да. No to ja idę тоже сюда. Там nie jechał, to będę Ja- pутешествовал. Живу в России. W Rosji живу. A to po czemu tak говоришь по-русски? Я Хорошо. и рядом этого в Беларуси часто на Беларуси? Гродно. Grodna. Это граница Польши. A, tam ostatnio były rozruchy tam. No. Знаешь, да? No, granica rosyjska, no. A to gdzie живу w Rosji? Jaki город? Тверская область. Калинин раньше. Kaliningrad? Нет. Калинин. Раньше был Калининский. Kaliński Сейчас oblast. Тверская область. Тверская область. Nie znają. Aż to Между Питер и Zapad, Ленинград. Wostok, Москва, Ленинград. Leningrad. A, хорошо, to znają, to pamiętam. No to nie, a teraz po czemu, żeby gdzieś? A teraz na oddychać gdzieś? Czy to... Отец, родители живут здесь, в Ванче. A, Отсюда 100 километров. 100 kilometrów w górach, tak? No хорошо, Сейчас fajnie. Душанбе, обратно туда, в Ванче. A, do Szanghaju, Потом через месяц, да, через месяц туда, в a Россию. potem w Rosję. No, poнял. Tak jak wam się tam żyło w Rosji сейчас? Normalno? Ну, нормально, мы нормально живем, у нас мы Да? давно живем там. No bo jest сейчас tam rozruchy, da? Ну, Воздухи везде. Ruski mir,
Da? Знаєш Rozruchy русский мир. No, rozruchy, все rozruchy tam знаю tutaj. To тоже rozruchy чуть-чуть. Иногда rozruchy будет. Czyli все нормально. No u nas tak jak rozruchy w Ukrainie były, все дорого. Бензина, газ, я был уголь. там. Очень плохо. Сейчас будет, как сказать, сложная зима. Сложная зима. No, tak думаю. Ogólnie sytuacja jest taka. Po wielu godzinach czekania w końcu jestem wypuszczony i będę jechał w stronę Duszanbe. Tak jak założyłem, zajmie mi to 4 dni. Suwenir pутешествования. Как путешествовал, будет potem смотреть. A, zakryty tunel, no dobra. To jeszcze raz ja. Zobaczcie co tu widać. Brama wyjazdowa. Kulop. Wylotowa, wyjazdowa. A ja chciałem powiedzieć, że to będą nasze ostatnie stopy. I choć na początku, po roku przerwy było to cholernie dziwne uczucie, wyjść na drogę, wystawić kciuk. Nie jest to proste, powiem wam szczerze. Jak się długo tego nie robiło, zawsze jest ta obawa, kto się zatrzyma. Czy to będzie dobry człowiek? Raczej tylko dobrzy się zatrzymują. Każda podróż ma swój początek oraz koniec. Na swej drodze spotkałem życzliwych i radosnych ludzi. Doznałem wielu chwil szczęścia i podróżniczego spełnienia. Bo czyż nie jest podróżniczym marzeniem zajechać w góry niezwykle wysokie, odległe, przebyć 5000 km autostopem, zaczynając od stolicy Kazachstanu, przemierzając przez Uzbekistan, skończywszy po właśnie głębokich górach Pamiru w Tadżykistanie. Nic z tego by nie było, gdyby ci niesamowici ludzie, którzy bezinteresownie pchali mnie dalej i dalej, kilometr po kilometrze. I tak właśnie odbyłem kolejną lekcję bycia człowiekiem, bycia dobrym człowiekiem. Zrozumienia, co to znaczy dobro i przyjaźń i jak wielką ma wartość, gdzieś pośrodku niczego, z dala od rodzimej ziemi. Dziękuję.